Czy mobbing można stosować nieumyślnie? Często myślimy o mobbingu jako o celowym działaniu mobbera, który wybiera sobie ofiarę i dąży do tego, aby ją poniżyć, ośmieszyć, odizolować. Ale czy istnieje możliwość, żeby mobber nieświadomie wpadł w ten schemat? Czy jest w ogóle coś takiego jak nieumyślny mobbing? Czy to tylko wymówka dla braku empatii? To pytanie może być kluczowe, zwłaszcza gdy spojrzymy na to z perspektywy prawa. A jak na ten problem patrzeć, żeby ujrzeć to, co istotne? Dzisiaj o tym porozmawiamy. Naszą dzisiejszą bohaterką jest Anna. Kobieta, z której ust pracodawca nigdy nie usłyszał: nie da się, za mało czasu, ani skończę to później. Anna zawsze była osobą sumienną i skrupulatną. Prawdziwą perfekcjonistką. Mimo skupienia na pracy, relacje Anny z przełożonym, nazwijmy go Tomaszem, mówiąc delikatnie, nie układały się najlepiej. Po 10 latach pracy Anna złożyła wypowiedzenie jako przyczynę, wskazując, że Tomasz stosował wobec niej mobbing. Przypomnijmy sobie, czym jest mobbing. Mobbing oznacza działanie lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie go lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie zespołu współpracowników. Co istotne, nie kto inny, tylko pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, a pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Dodatkowo pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. To tyle, jeśli chodzi o teorię. Ale jaki miała ona wpływ na praktykę w naszej historii? Nie zaskoczę chyba nikogo z Państwa mówiąc, że sprawa skończyła się w sądzie. I co takiego okazało się na sali sądowej? Sądy pierwszej i drugiej instancji stwierdziły, że Tomasz sukcesywnie zwiększał Annie ilość obowiązków do wykonania. W efekcie zadania nigdy się nie kończyły. Prowadził z Anną często nieprzyjemne rozmowy, po których Anna była roztrzęsiona, a nawet płakała. Tomasz oczekiwał, że Anna będzie zawsze dyspozycyjna, także kosztem swojego życia prywatnego. Oczywistym było dla niego, że Anna zawsze będzie pod telefonem czy mailem, gotowa na kolejne zadania. I stan taki, co istotne, trwał latami. W trakcie przesłuchań Tomasz tłumaczył, że owszem, oczekiwał zaangażowania i efektów, ale nigdy nie przekroczył granicy, która czyniłaby z niego mobbera. Zresztą praca, jaką wykonywał, była w jego ocenie misją, a możliwość przebywania na firmowych spotkaniach czy uroczystościach stanowiła przecież, zdaniem Tomasza, wyróżnienie dla Anny. Tomasz nigdy nie używał słów wulgarnych w odniesieniu do Anny, ani nie krzyczał na nią. No owszem, był drobiazgowy i wymagający, ale sam również poświęcał na rzecz pracy swój prywatny czas. Tomasz oceniał swoje zachowania w stosunku do Anny jako działania legalne, prawidłowe i nie wykraczające poza zakres obowiązków pracowniczych. W toku postępowania sąd dopuścił dowód z opinii biegłych sądowych. Ich celem było przede wszystkim ustalenie, czy Anna rzeczywiście na skutek działań Tomasza doznała rozstroju zdrowia oraz czy cechy osobowości Anny mogły sprawić, że pewne zachowania Tomasza odbierała mocniej niż odbierałby je przeciętny człowiek. I co takiego stwierdzili biegli? Ano, że Anna ma osobowość zwaną osobowością z rysem anankastycznym. I co to oznacza? W pewnym uproszczeniu oznacza to, że Anna ma takie cechy osobowości, które czynią ją sumienną i dążącą w swych działaniach do perfekcji. Dodatkowo biegli potwierdzili, że zachowanie Tomasza wywołało u Anny zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poczucie poniżenia, ośmieszenia, izolacji i bezwartościowości. W rezultacie, w ocenie biegłych, Anna na skutek działań Tomasza doznała rozstroju zdrowia psychicznego. W omawianej sprawie główna oś sporu, który zawędrował aż do Sądu Najwyższego, dotyczyła następującej kwestii. Czy jeżeli Tomasz działał nieumyślnie, był przekonany, że w jego działaniach nie ma nic złego, to czy można w ogóle mówić o mobbingu? Sąd Najwyższy stwierdził, że uznanie określonego zachowania za mobbing nie wymaga ani stwierdzenia po stronie mobbera działania ukierunkowanego na osiągnięcie celu, powiedzmy wywołania u pracownika poczucia bezwartościowości, ani wystąpienia skutku, na przykład wywołania rozstroju zdrowia. Skutki zachowania mobbera, które są istotną cechą mobbingu, mogą, lecz nie muszą być zamierzone. Wystarczy, że pracownik był obiektem oddziaływania, które według obiektywnej miary może być ocenione jako wywołujący jeden ze skutków określonych w artykule 94 ze znaczkiem 2 Kodeksu pracy. Czyli innymi słowy, wystarczy, że zachowanie mobbera było uporczywe i długotrwałe
oraz obiektywnie mogło wywołać u pracownika poczucie, że do niczego się nie nadaje i poniżyć go w oczach innych współpracowników. Nieważne, czy mobbер czynił to celowo, mógł to robić też nieumyślnie. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę na to, że powiedziałam obiektywnie mogło wywołać u pracownika poczucie, że do niczego się nie nadaje. Dlaczego użyłam słowa obiektywnie? Bo Sąd Najwyższy podkreślił też, że przy ocenie zachowań uznawanych za mobbing konieczne jest posłużenie się tak zwanym idealnym wzorcem ofiary rozsądnej. Brzmi to dość brutalnie, ale zadaniem takiego rozumowania jest wyeliminowanie z zakresu mobbingu przypadków wynikających z nadwrażliwości pracownika na dane zachowania. Czyli ilekroć badamy, czy doszło do mobbingu, to w pierwszej kolejności musimy ocenić, czy obiektywnie rozsądna osoba, jak mówi Sąd Najwyższy, rozsądna ofiara poczułaby się dotknięta danymi zachowaniami. Co do tego, że Tomasz sam był drobiazgowy, bardzo ambitny, poświęcał prywatny czas na sprawy zawodowe, to sąd przypomniał, że podmiotem ponoszącym odpowiedzialność za mobbing jest pracodawca. Choć sprawcą mobbingu mogą być różne podmioty, w naszej historii jest to przełożony Tomasz, to adresatem roszczeń w sprawach o mobbing jest zawsze pracodawca. I co bardzo ważne, to pracodawca ma obowiązek realnego przeciwdziałania mobbingowi w środowisku pracy. To, że Tomasz był osobą o szczególnych wymaganiach względem siebie i podwładnych, niczego nie zmienia. O ile drobiazgowość, skrupulatność czy nawet stawianie wysokich wymagań mogą stanowić przymioty dobrego kierownika, o tyle nie usprawiedliwiają zachowań o charakterze mobbingowym. Sąd podkreślił, że pracodawca powinien tak dobierać kadrę zarządzającą i określać jej kompetencje, żeby zapobiegać mobbingowi. Dodatkowo sąd zwrócił uwagę, że obowiązek przeciwdziałania mobbingowi można rozpatrywać na 3 poziomach. Po pierwsze, chodzi o zakaz mobbingu bezpośrednio ze strony pracodawcy. Po drugie, pracodawca powinien eliminować mobbing w przypadku jego wystąpienia. Po trzecie, pracodawca musi zapobiegać mobbingowi, czyli stosować tzw. prewencję antymobbingową. Skutkiem niedopełnienia opisanych obowiązków jest odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy określona w Kodeksie pracy. No dobrze, ale co zatem w praktyce powinien robić pracodawca? Jakiej reakcji pracodawcy zabrakło w naszej historii o Annie i Tomaszu? Ano na przykład pracodawca powinien pouczać zatrudniane osoby o konieczności przestrzegania określonych reguł w relacjach z innymi pracownikami. Czyli dajmy na to, jasno wskazywać Tomaszowi, że wymagania od podwładnych dyspozycyjności po godzinach pracy jest co do zasady niedopuszczalne. Powinien też dobierać kadrę kierowniczą tak, żeby zarządzaniem ludźmi zajmowały się osoby, które mają ku temu predyspozycję. Pytanie brzmi, czy Tomasz, prezentując taki, a nie inny zespół cech, powinien zajmować stanowisko, które zostało mu powierzone. Nadto pracodawca powinien obserwować i reagować na niepożądane relacje międzyludzkie w miejscu pracy, a zatem nie zostawiać spraw samym sobie, tylko wkraczać, kiedy widzi problem, albo ten problem jest mu zgłaszany. Dodatkowo pracodawca powinien ustanowić procedury pozwalające na szybkie ujawnienie i wyeliminowanie przejawów mobbingu, na przykład działającą i sprawną politykę antymobbingową. Tego niestety w ocenianej sprawie zabrakło. W konsekwencji sąd uznał, że Tomasz dopuścił się mobbingu wobec Anny, a pracodawca nie dopełnił obowiązku przeciwdziałania temu zjawisku. Roszczenie Anny było zatem, zdaniem sądu, zasadne. I co z tej historii jest najważniejsze dla Państwa jako pracodawców i jako pracowników? Po pierwsze, że pracodawca odpowiada za skutki mobbingu także wówczas, gdy sprawca mobbingu działał nieumyślnie, a więc nie dążył do wywołania określonego skutku. Po drugie, przy ocenie zachowań uznawanych za mobbing konieczne jest posłużenie się idealnym wzorcem tzw. ofiary rozsądnej, co ma wyeliminować z zakresu mobbingu przypadki wynikające z nadwrażliwości pracownika. Po trzecie, że pracodawca powinien dobierać kadrę zarządzającą i określać jej kompetencje w taki sposób, aby przeciwdziałać mobbingowi. I po czwarte, że obowiązek przeciwdziałania mobbingowi można rozpatrywać na 3 poziomach. Bezpośredniego zakazu mobbingu ze strony pracodawcy, eliminowania mobbingu, jeżeli już wystąpił, oraz prewencji antymobbingowej, a zatem zapobieganiu wystąpieniu tego zjawiska. Dziękuję za obejrzenie materiału. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz do dyskusji w komentarzach. Do zobaczenia.